Serdecznie zapraszam do odcinka 141 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 78, Bestia. W poprzednim 140 odcinku opowiedziałem o 7 trąbach zwiastujących nadejście dnia sądu ostatecznego. W tym odcinku opowiem o bestii z Apokalipsy świętego Jana. W Apokalipsie świętego Jana pojawia się postać brzemiennej niewiasty. Obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12, a jest brzemienna i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. Niewiasta ma być matką Jezusa i 12 gwiazd w wieńcu na jej głowie symbolizuje 12 pokoleń Izraela i Kościół chrześcijański. Na niebie ukazuje się wielki smok. Oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów. I ogon jego zmiata 1/3 część gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. Smok symbolizuje szatana i atakuje niewiastę, czyhając, aby pożreć jej syna. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. Niewiasta zbiegła na pustynię, w miejsce przygotowane dla niej przez Boga, a wielki smok, czyli szatan, został strącony z nieba. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. Szatanowi nie udało się skrzywdzić niewiasty, ale rozpoczął atak na wiernych nauce Jezusa. I rozgniewał się smok na niewiastę i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa, i stanął na piasku nad brzegiem morza. Wkrótce z morza wynurza się bestia. I ujrzałem bestię wychodzącą z morza, mającą 10 rogów i 7 głów, a na rogach jej 10 diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery. Łapy jej jakby niedźwiedzia, paszcza jej jakby paszcza lwa. Bestia ma symbolizować mocarstwo bałwochwalcze, walczące z Kościołem chrześcijańskim. I smok, czyli szatan, przekazał bestii swoją moc. A smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. Bestia w czasach świętego Jana mogła symbolizować Rzym, ale w czasach współczesnych to nie Rzym prześladuje chrześcijan i rolę bestii przejęło zupełnie inne państwo na Bliskim Wschodzie. Bestia została śmiertelnie zraniona, ale jej rana została uleczona i niestety ludzie podziwiali jej potęgę. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za bestią i pokłon oddali smokowi, bo władzę dał bestii. I bestii pokłon oddali, mówiąc, któż jest podobny do bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę. Opisany fragment Apokalipsy wskazuje na tendencję niektórych ludzi w kierunku zła i kultywowanie potęgi szatana. Bestia rozpoczęła atak na Kościół i Boga. Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi i mieszkańcom nieba. Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w Księdze Życia
zabitego baranka. Święty Jan wskazuje, że bestia posiądzie władzę nad wieloma narodami i wszyscy ludzie będą drżeć przed jej potęgą. Wydaje się, że we współczesnych czasach proces ten zachodzi w naszej części globu, gdzie nawet wymawianie nazwy przedstawicieli narodu na Bliskim Wschodzie może spotkać się z ostrą krytyką ludzi chwalących bestię, wyposażonych przez bestię w potężne narzędzie. Święty Jan ujrzał drugą bestię, która nie wyszła z morza jak pierwsza, ale wyszła z ziemi. Miała 2 rogi, podobne do rogów baranka, a mówiła jak smok. Druga bestia wygląda niewinnie, ale mówi jak szatan, a więc drugą bestią ma być fałszywy prorok, fałszywy Mesjasz albo Antychryst. Fałszywy prorok sprawuje władzę na ziemi w imieniu pierwszej bestii i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii i czyni wielkie znaki tak, iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed bestią. Druga bestia ostrzega, co czeka ludzi nie oddających jej hołdu. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz bestii, tak iż nawet przemówił obraz bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi bestii. Czyżby drugą bestią w czasach współczesnych miałby być zbrodniarz, którego nakaz aresztowania wydał w listopadzie 2024 roku Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze? W Apokalipsie pojawia się imię drugiej bestii i wyraźny przekaz, że ludzie, którzy nie mają znamienia drugiej bestii, czyli fałszywego proroka czy antychrysta, nie mają szans osiągnąć sukcesów w handlu. I sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia, imienia bestii lub liczby jej imienia. Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. Liczba to bowiem człowieka, a liczba jego 666. Liczba 666 jest interpretowana jako niedoskonałość potrójna, przeciwstawna boskiej siódemce. Niektórzy badacze widzą w tej liczbie ostrzeżenie przed totalitarnym systemem kontroli i formami zniewolenia człowieka. Jednakże bez wątpienia liczba ta jest symbolem zła, szatana oraz znakiem rozpoznawczym jego wyznawców. Liczba 666 jest z pewnością ulubioną w arsenale Borgów, dążących do władzy nad światem, o których opowiadam w playliście Władcy Olimpu. Liczba ta była również numerem budynku na Manhattanie w Nowym Jorku, zakupionym przez zięcia prezydenta Trumpa, wpływowego człowieka hasyckiej grupy żydowskiej Chabad Lubawicz, Jareda Kushnera, który lansowany jest obecnie na nowego Mesjasza żydowskiego. Święty Jan opisuje znak na niebie zwiastujący zwycięstwo nad bestią. I ujrzałem na niebie znak inny, wielki i godzien podziwu, 7 aniołów trzymających 7 plag, tych ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boga. I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, i tych, co zwyciężają bestię i obraz jej, i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanym, mających harfy Boże. Według badaczy Apokalipsy szklane morze ma przypominać Morze Czerwone i wyjście Żydów z Egiptu. Jednakże, przyglądając się sytuacji na Bliskim Wschodzie,
być może chodzi nie o Morze Czerwone, ale Śródziemne. Sługi Boże śpiewają hymn Mojżesza i Baranka, dający nadzieję na pokonanie szatana i bestii. Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże Wszechwładny. Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów. Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? Bo Ty sam jesteś święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 141, w którym opowiedziałem o postaci bestii pojawiającej się w proroczej księdze świętego Jana. Serdecznie zapraszam do odcinka 142 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 79, 7 plag.